Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj przyszła paczka z takim oto sprzętem. A jest to stacja dokująca Kensington SD750P. Jest to stacja dokująca w tym wypadku klient używa go do komputera Dell. W opisie usterki mam, że nie reaguje na zasilanie, na żadnym porcie urządzenia się nie ładują i tak dalej, czyli tak jakby jest martwe. Sprawdzimy to sobie od razu. Standardowe tutaj mamy wejście DC 20 V. Także ustawmy sobie 20 V. Może na początek 1 A. Żeby nam nic nie wybuchło, także podpinam, załączamy zasilacz i nic. Zerowy pobór, jak możecie zobaczyć na podglądzie z zasilacza laboratoryjnego. Dobrze, czyli mamy totalny no power. W zasadzie najlepsza opcja do naprawy w teorii, ponieważ brak jakiegokolwiek uruchamiania się, brak reakcji na zasilacz może powodować, że jest to usterka z tych prostych. Teraz sobie zobaczymy, jak to otworzyć. Podejrzewam, że pod tymi gumkami są śrubki. Jakoś to spróbować trzeba ładnie usunąć. Tak, nie myliłem się, są śrubki. Także wszystkie z tych gumek sobie usuniemy. I zobaczymy, co tam w środku jest. Nie znam historii. Klient, jeśli dobrze pamiętam rozmowę, to powiedział, że po prostu przestała działać. Zasilacz jest sprawny, bo dostałem ją z zasilaczem i oczywiście go sprawdziłem. Podaje 20 V, aczkolwiek fakt, że z zasilacza laboratoryjnego nie pobierany jest żaden prąd, nie ma znaczenia, czy tam zasilacz jest sprawny, czy nie w takim razie. Dobra, 4 śrubki odkręcone. Czy to się łatwo rozbiera? No, wygląda na to, że tak. Dobra. Całkiem w środku to wygląda solidnie. Stacja nie jest tania, natomiast rozpiętość cenowa w internecie jest tak duża, że nie wiem, która cena jest prawdziwa. Dobra, tutaj mamy jakąś taką blaszkę do odprowadzania ciepła, jak mniemam. I tutaj mamy czarne wkręty, które trzymają płytę. Najpierw sobie może je wykręcimy, żeby tą płytę wydobyć z tej obudowy, a potem ewentualnie to metalowe chłodzenie sobie również zdemontujemy. Wychodzi. Tak, tutaj są zatrzaski, więc od tej strony trzeba rozbierać. Ok. Wyszło nam, obudowę sobie odkładamy. Z tej strony już coś widać. Gniazdo zasilania jest tutaj. Pierwszy pomiar, jaki możemy sobie zrobić, to pomiar rezystancji na samym gnieździe. Tutaj mamy 3 piny.
Natomiast dwa z nich to jest plus, dwa z nich to jest pewnie minus, jeden to jest plus. Zaraz sobie to zobaczymy na mierniku. Tu nie mamy żadnej rezystancji. Miernik działa, działa. Tu również, a tu ok, czyli te dwa piny są razem, a ten jest oddzielnie. Na samym gnieździe zwarcia nie ma. Tu jest jeszcze jakiś taki aluminiowy shield. Z tej strony za wiele nie widać. Natomiast ten shield sobie zdejmijmy, bo możliwe, że po tej stronie będziemy mieli elementy z układu wejściowego. Ciekaw jestem, jak to jest rozwiązane, jeżeli chodzi o zasilanie. Nie mówię tu już o wykonawcze zasilanie na tych portach USB-C i USB typu B, tylko właśnie samą przetwornicę główną. O, na samym wejściu to jest jakiś chyba układ SPI w ogóle, jeśli się nie mylę i widzę dobrze, zaraz zobaczymy. Tak, jakiś Winbond. Dobra, ale te przelotki tutaj idą na drugą stronę, więc tutaj nie ma czego szukać, jeżeli chodzi o układ wejściowy. Jak tak patrzę, widocznych uszkodzeń też brak. Dobra, odkręćmy sobie może od razu tą blachę. Tak prosto być nie mogło, że na tamtej stronie to wszystko będzie. I ciekawe, czy to jest chłodzenie. Tak mi się wydaje, że to jest chłodzenie, bo po co by taki kawał metalu tutaj był. Tu jest jeszcze jedna śrubka. Dobra, zdejmijmy. Zeszło, tak. Termopad na jakimś mikrokontrolerze Display Link DL6950. Dobra, odłóżmy sobie. Dobra, i tu mamy nasz układ wejściowy, jest jakiś bezpiecznik. Może to tylko to. Jakaś dioda jest tutaj na wejściu. Rezystor duży, możliwe, że pomiarowy. Także bardzo podobne rozwiązanie jak w laptopie, tylko nie ma chyba MOSFETów wejściowych. Chyba, że to by były MOSFETy wejściowe. Jest taka szansa. No trzeba by było pomierzyć. Także przejdźmy pod mikroskop. Dobrze, jesteśmy pod mikroskopem. Tutaj mamy bezpiecznik. Oczywiście jest to pierwsza rzecz, którą sprawdzamy. Miernik w teście ciągłości obwodu. Tak będzie najprościej. Przykładamy. No i ok, bezpiecznik jest przepalony. Oczywiście wymiana bezpiecznika to bardzo dobry pomysł, natomiast jak wiadomo, bezpieczniki nie przepalają się bez powodu. Sprawdźmy sobie przy okazji tą diodę, która jest zaraz obok. I tutaj mamy open line, a w tą stronę pewnie pół volta spadku. O 0,6. Dobrze. Tu mamy prawdopodobnie rezystor pomiarowy. Zobaczmy, czy mamy jakieś połączenie tutaj. Nie, tutaj nie mamy, bo tu jest jakiś tranzystor. Tutaj mamy źródło, tu mamy bramkę, a tu mamy dren. Sprawdźmy sobie zatem ten tranzystor. Pół volta spadku. Brak spadku i rezystancja do bramki. Open line. Dobrze. Czyli tutaj jest to rozwiązane. Ok. Ten dren idzie przez te dwa dławiki,
które są sprawne, leci sobie tu na rezystor pomiarowy i za rezystorem pomiarowym jest jeszcze jeden tranzystor i drugi tranzystor. Dobrze widzę? Tak. I drugi tranzystor. A tu mamy jakiś układ TPS, czyli jest szansa, że jest to driver do tych tranzystorów. Zerknijmy też na tą diodę tutaj, jak już jesteśmy. 0,1 w tą stronę i powyżej 2,5 V spadku w tą stronę. Mierzymy w układzie, więc jest szansa, że taki pomiar tutaj może być. Złapmy sobie masę i zobaczmy, jak wygląda sytuacja na tym rezystorze pomiarowym. No, wygląda tak, że mamy zwarcie. Tu, jak i tu mamy zwarcie na głównej linii zasilania. Jeśli dedukując, tak jak jest to w laptopach, a sprawdzimy sobie w pomiarze rezystancji, jeżeli zwarcie jest totalne, to może jest to tylko kondensator. No, zwarcie jest totalne, więc ja sobie najpierw oczywiście obejrzę te kondensatory, które tutaj są. Tutaj zapewne też będzie zwarcie. Oczywiście. OK. Na razie same pozytywne wieści. Czyli przepalony bezpiecznik, sprawny tranzystor. Te również chyba są sprawne, chociaż chyba nie sprawdziłem, jeśli się nie mylę. Poprawmy się w takim razie. Tutaj 0,5 V spadku. Open line. I do bramki nie ma zwarcia. Tu mamy 0,5 V spadku. Tu mamy 0,1. OK. Pomiar może być taki, ponieważ jest zwarcie na głównej linii, więc z doświadczenia bym jeszcze nie przesądzał, że tutaj jest coś nie tak z tym tranzystorem. Skupiłbym się na tej głównej linii. Także obejrzyjmy sobie tą płytę pod kątem widocznych uszkodzeń kondensatorów na głównej linii zasilania. Tutaj nic się nie dzieje. Nie widać nic złego. Tu również. Dobrze sobie tak pod kątem patrzeć, bo czasami gdzieś tam z boku udaje się dostrzec złe rzeczy, które się zadziały. Aczkolwiek z tego co widzę, to nic nie widzę. Z tej strony jakieś kondensatory są? Są. Dobra, przelećmy sobie je szybko. Klej, ale co tu na tym kondensatorze jest? Jakiś drucik, ewentualnie jakieś włókno z czegoś. Także zdejmijmy to. Nie, to jakaś głupota. Dalej. I nic dalej nie widać. Klej. Już myślałem, że tu dziura w układzie, ale nie. No i dobra, no i za dużo to ja się nie dowiedziałem z tych oględzin. Niemniej zobaczymy sobie taką rzecz. Zmniejszmy sobie jeszcze prąd. Tak, na wszelki wypadek do 100 mA. Podłączymy sobie zasilanie.
Dobrze, nie mamy poboru. Naturalnie przed bezpiecznikiem powinniśmy mieć 20 V. I tak też jest, za bezpiecznikiem -2 V. Czyli tak, tu powinniśmy mieć 20, tutaj sobie przelatuje też 20 i tu powinniśmy mieć 20. Czyli spokojnie na rezystor pomiarowy moglibyśmy dać sobie 20 V i wykonać próbę zwarciową, którą oczywiście za chwilę wykonamy, ale będąc przezornym damy 1 V i wobec tego odpalimy sobie lutownicę. Tutaj dorzucimy sobie troszeczkę cyny. Za chwilę weźmiemy drucik i podrucikujemy. Gdzieś miałem taki techniczny drucik do prób zwarciowych, który się trochę popsuł. O, zaraz sobie go rozizolujemy. Mamy. Tą stronę sobie przylutujemy. Tak bym chciał to w miarę bezpiecznie zrobić. Wiem, jak to zrobię. Tą stronę sobie przylutujemy. Powinno się to w miarę prosty sposób udać. Dobrze. Mamy. I teraz potrzebuję krokodylków. Dobra, krokodylki mam wpięte. Zapinam sobie teraz zasilanie i skoczymy pod termowizję, ale najpierw zobaczymy, czy faktycznie mamy tutaj takowe zwarcie. Uwaga. Włączę Wam. Tak. Uwaga, załączamy. No i na 2 ampery jest ładne zwarcie. Mamy 2 waty z tego, więc nie wiem, czy się jakieś ciepło na dobrym poziomie wydzieli. Ale zobaczymy. Jak nie, to sobie podniesiemy to napięcie i będzie git. Także lecimy pod termowizję. Dobrze, jesteśmy pod termowizją. Szybka kalibracja. Włączamy linię. Ok, coś nam się tutaj grzeje. Także za chwileczkę sobie to przybliżymy. To było gdzieś tutaj. Tylko teraz musimy złapać ostrość. Dobra, włączam linię. Może jeszcze raz skalibruję, bo te pasy się pojawiają, co mnie trochę denerwuje w tej termowizji, ale działa. Tutaj mamy coś. Ok. Jeżeli to jest tutaj, to sobie przesuńmy jeszcze troszkę. Jeszcze bliżej i spróbujmy złapać ostrość. Dobra. Jeszcze raz szybka kalibracja. Dobra. Włączamy linię i cóż to się nam grzeje? Potrzebujemy wskaźnika. A grzeje się nam ten kondensator. Ok, jeszcze może się uda przybliżyć. Nie wiem, czy takie makro tu złapiemy.
da rady ta termowizja z tym obiektywem. Nie, troszkę dalej musimy wziąć. I to jest dokładnie ten element. Słabo to widać, ale jest to kondensator przy jakimś układzie. Kondensatorem, który się grzeje, jest dokładnie ten o oznaczeniu C7. Przepraszam, C6. On jest na górze, tutaj mamy C7. Sprawdźmy, czy po nim w ogóle to widać. Mam wrażenie, że nie. Tutaj nic nie widzę, żeby zwiastowało jego uszkodzenie. Z tej strony też nie widać. Także tutaj mamy akurat przebiegły kondensator, który się fajnie ukrywał, że jest uszkodzony. I nie zostaje nam oczywiście nic innego, jak go szybko usunąć, sprawdzić, czy dalej będzie zwarcie, wymienić bezpiecznik. Akurat nie wiem, czy taki mam, więc poszukam gdzieś na jakichś płytach, na przykład od zasilaczy. I jeśli to było tylko to... O, teraz widzę, że jest pęknięty. O, jak przycisnę go troszeczkę, to widać, że w górnej części jest pęknięty, także ok. Teraz jest to widoczne, wcześniej nie było, ale termowizja powiedziała nam prawdę. Natomiast zobaczymy, czy to tylko tutaj to uszkodzenie jest. Dobra. Oczywiście usunąłem sobie też ten mały kondensator niechcący, ale zaraz się poprawimy w tej materii i go z powrotem tu na to miejsce zamocujemy. Zrobimy to hotem, ale już może później, jak będziemy lutować tutaj docelowy kondensator. Troszkę go dobra, niech on sobie na razie tak będzie w górze. Chociaż kurde, będzie mnie wkurzało, że on tutaj tak leży, także wlutuję go. No, laminat jest dość pojemny cieplnie. Dobra. Kondensator siedzi ładnie. Usuńmy sobie tą cynę z pól, na których wlutowany był kondensator. Ten uszkodzony. Zróbmy sobie tutaj troszkę porządek, ale muszę usunąć zużyty kawałek plecionki. Dobra, jeszcze troszkę z tej strony. Dobra. Widzimy, że trochę nam się solder maska tutaj chce zdegradować. Możliwe, że w wyniku jakiegoś właśnie przegrzania, ale to nie jest jakiś tam duży kłopot. Cyny tutaj troszkę damy i będzie dobrze. Tu jeszcze nam się trochę chyba topnika zostało na tym układzie. Dobra, później to doczyścimy. I co? I wywaliłem kondensator, więc nie zobaczę przede wszystkim, czy on był na pewno zwarty.
Natomiast będę mógł sobie to potwierdzić, sprawdzając tu już, czy jest jakieś zwarcie dalej. No i zobaczcie. A, chwila, moment. Masz, człowieku, na wolty ustawione, to się nie dziw, że ci 0 pokazuje. Się przestraszyłeś. Dobra, mamy 3,2 kOhma. Nie ma zwarcia, a już w maj ty robiłeś, że nic nie dała twoja robota. Dobra, teraz tu to samo będzie, bo to jest przecież główna linia, 3,2 kg. Troszkę też tu poładnijmy tą okolicę. Dobra, jest git. Deko przeczyścimy. Może być. Na razie kondensatora tutaj nie wstawiam. Wymienimy bezpiecznik, a potem sobie tu wrzucimy może 10 mikrofaradów albo no 10 mikrofaradów, jak znajdę gdzieś. Ewentualnie zanim to zrobimy, to sobie jakiś na przykład z tych kondensatorów jego nóżkę przelutujemy go tak, żeby można było go poza układem zmierzyć, czy ten jakikolwiek sobie tutaj sprawdzimy, jaką ma pojemność i damy po prostu taki sam, bo raczej one są tej samej pojemności tutaj. Dobra, stacja dokująca złożona. Wymieniłem od razu ten kondensator, bo uznałem, że nie będzie mi się chciało znowu tego rozbierać i tak dalej. Skręciłem już tak, powiedzmy, na gotowo, jeszcze te gumki tylko uzupełnię. Mam nadzieję, że to zadziała, bo powiem szczerze, że nie testowałem, a jest to dość ryzykowne, jeśli się złoży do kupy sprzęt bez testów wcześniejszych. Oczywiście oprócz pomiarów i stwierdzenia braku zwarcia. Zobaczymy, czy będę musiał jeszcze raz rozbierać, czy też nie. Wpinam zasilanie, 20 V mam na zasilaczu. Prawy dolny róg widzicie, jak i tutaj. Uwaga, załączam linię. Ok, widzimy, że jest dioda. 112
mA poboru, 107 mA poboru. Widzimy, że jest tutaj teraz widoczna dioda. Zobaczymy, co się stanie, jak przyciśniemy power. OK, to się wyłączy. 0,02 poboru, czyli generalnie prawidłowy standbyowy pobór prądu. No i co? I tak naprawdę wypadałoby sprawdzić USB, wypadałoby sprawdzić wszelkie, że tak powiem, porty. Natomiast ja sobie sprawdzę na pewno, bo tak, tutaj się podłącza w tej tylnej części komputer poprzez USB-C. To są tylko gniazda transmisyjne, ewentualnie do jakiegoś tam ładowania określonym prądem. Tutaj mamy DisplayPort 2 razy HDMI, 4 razy USB 3.0 i port LAN. Dobra, czas na testy. Wybaczcie za bałagan na biurku, ale jest to wymagane do tego, żeby to wszystko przetestować. Popodpinałem sobie wszelkie możliwe kabelki. I najpierw sobie sprawdzimy te porty z tyłu. Podłączyłem myszkę i widzicie, ona działa. Mogę ruszać tutaj oknami, także widzicie. Jest też klawiatura podłączona pod drugi port USB. Również widzicie, że wywołuje menu start. Teraz dla testu przepniemy sobie te kabelki do dwóch pozostałych portów z tyłu, które są. Chyba wcześniej mówiłem na te porty USB typu B. Absolutnie tutaj się pomyliłem. To są porty USB typu A, czyli te zwykłe takie, jak mamy w laptopie w stacjonarce. Dobra, sprawdzamy, czy myszka działa. Dalej działa. I klawiatura tu zewnętrzna też działa. Dobra, czyli te porty z tyłu mamy. Tu port USB-C, to jest połączony ten komputer z stacją dokującą. Z przodu mamy port USB-C. Zaraz sobie zobaczymy go, czy zadziała, czy tu będzie się coś ładowało. Podpinamy. I widzimy, że się diodka zaświeciła. Dobra, tu mamy również kabel USB-C, ale już z portu USB-A. Również przedniego i również działa. Także te dwa porty działają. Tu jest jeszcze mikrofon i słuchawki, ale tutaj z tego co widzę, to widzimy, że jest USB audio, także prawdopodobnie dźwięk tędy wychodzi. Ja sobie to za chwilę sprawdzę. Bardziej mnie interesuje, czy działa wyjście HDMI. Także kliknijmy sobie tutaj Windows IP. Dobra, może być duplikuj. I uwaga. Zobaczcie, że mamy normalnie mamy pulpit widoczny, ekran jest zduplikowany, także stacja podaje też sygnał po wyjściu HDMI. Jestem przekonany, że po DisplayPort również podaje, także z tego co widzimy, stacja działa w sposób prawidłowy. Krótko podsumowując, stacja dokująca Kensington SD4750P po podłączeniu zasilania nie działała, nie uruchamiała się, nie dawała sygnału napięcia na żadne porty. Jak się okazało w toku diagnozy, później naprawy, przyczyną był zwarty kondensator na płycie. Bardzo podobna usterka jak w większości laptopów. Także w miarę prosto udało się ją naprawić i miejmy nadzieję, że urządzenie będzie służyło klientowi jeszcze przez długi czas. A tymczasem dzięki bardzo za oglądanie kolejnego materiału. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli macie coś do naprawy, w opisie macie link do strony internetowej, gdzie wypełniacie formularz, dostarczacie sprzęt, a ja go diagnozuję i naprawiam. Także na ten moment żegnam się z Wami. Trzymajcie się, cześć, do następnego materiału z serwisu.